X-Men 97 to nie jest serial dla każdego. Ogólnie pomysł jest taki, że to jest kontynuacja serialu sprzed wielu, wielu lat. A czemu 97? Ponieważ oryginalny serial był tak naprawdę wyświetlany aż do ostatniego odcinka w 97 roku. No i dlatego 97. Minęło oczywiście wiele lat, jak najbardziej. Powracają głosowo tak naprawdę ci sami, prawie w każdym aspekcie. Ci sami aktorzy, zresztą taki był wymóg Kevina Feige, powiedział: słuchaj, musi być, po pierwsze, wracają głosowo wszyscy, którzy mogą, a po drugie, musi być ta piosenka, która jest na czołówce, jak najbardziej po raz wtóry, także musimy uzyskać prawa do niej. No i jest on bardziej, dużo mroczniejszy jest rzeczywiście niż oryginał. A czemu? Prosta piłka. Twórcy powiedzieli, no bo to jest ten serial, głównie jest właśnie dla tych osób, które wychowały się na X-Menach z lat 90. i teraz one są już dorosłe, więc wiadomo, inna jest wrażliwość, inaczej oni do tego podchodzą, no i ten serial też musi być troszeczkę bardziej dojrzały. Fabularnie, no cały czas wojna trwa, w przenośnie oczywiście wojna mutantów z ludźmi, prawda? Charles Xavier nie żyje, nie ma go. Mutantom, no właściwie X-Menom trzeba było powiedzieć, przewodzi tak Magnus, czy tam Magneto, jak zwał, tak zwał oczywiście. W ogóle jest taki jeden motyw, że w pewnym momencie dowiadujemy się, że on używa różnych pseudonimów. Między innymi jednym z nich jest Ian M. i Michael M. Czyli łatwo się domyśleć, że Ian McKellen, który wcielał się w rolę Magneto, a także Michael Fassbender również. Więc rzeczywiście takich smaczków jest tutaj całe mnóstwo. No i jest problemów mnóstwo, jak najbardziej, no bo z jednej strony mamy tego Magneto, który od zawsze tak naprawdę jest może nie jest antagonistą, ale on też nie jest dobry, więc tak powiedzmy taki zły, dobry, antybohater, to będzie super słowo właśnie, antybohaterem. Zresztą jak znasz Magneto, jak znasz X-Menów, to dokładnie wiesz, kim jest Magneto. No i jest problem, ponieważ to z jednej strony właśnie jest on, z drugiej jest Scott, jest Jean Grey, jest Rogue. No, troszeczkę to jest pomieszane. Ważne, jeżeli obejrzałaś albo obejrzałeś kilka filmów o X-Menach i stwierdziłeś, okej, to ja sobie rzeczywiście zobaczę, pamiętaj, że to jest troszeczkę inne. Tutaj są postacie, to znaczy te same postacie, ale one mają inne moce. W filmach troszeczkę zostało to zmienione, a tutaj to jest bliżej komiksowi, bliżej właśnie najbardziej tej serii Uncanny X-Men. No i rzeczywiście tak to postanowiono, bo na przykład Rogue w filmach tak naprawdę tylko i wyłącznie odbierała moc, a tutaj oprócz tego potrafi jeszcze między innymi latać, może strzelić energią i tak dalej, i tak dalej. Rzeczywiście takich motywów jest bardzo, bardzo dużo. No powracają oprócz Magneto, o którym mówiłem wcześniej, i Cyclopsa, Jean Grey, jest oczywiście Jubilee, no bo musi być jak najbardziej, jest Storm, czy tam Sztorm, jak to woli, jest mój ulubiony, czyli Nightcrawler, a w epizodach pojawia się mnóstwo różnego rodzaju mutantów, postaci, superbohaterów, ponieważ w tym momencie, nie tak jak w latach 90., kiedy to 20th Century Fox posiadało tylko i wyłącznie prawa do X-Menów, tutaj prawa do X-Menów oraz do Marvela ogólnie posiada Marvel, czyli Disney. Więc nie było problemu, żeby się pojawił Kapitan Ameryka, żeby się pojawił Hulk, żeby się pojawił Iron Man. Czy na 2 sekundy, czy na 24,5 odcinka, no to już sama zobaczysz. Nie będę rzeczywiście więcej zdradzał, no ale serial jest mroczny, jak mówiłem wcześniej, więc spodziewaj się pewnych rzeczy, które cię bardzo zaskoczą, bo naprawdę postać Rogue mnie pozytywnie zaskoczyła, jest rzeczywiście bardzo dorosła. Nadal, nie wiem czemu, ale nadal nie jestem wielkim zwolennikiem Jubilee, jak to woli. Jakoś ta postać niespecjalnie mi się podoba. Również, co jest bardzo ważne, obejrzałem kilka odcinków z polskim dubbingiem, bo stwierdziłem, że skoro Disney zatwierdził ten dubbing, to taki może być i nie jest najgorzej. Trzeba przyznać, że nie jest najgorzej i nadal dobry dubbing do animacji, do seriali animowanych, do kreskówek robimy, więc rzeczywiście jest bardzo ciekawie w tymże aspekcie, także tylko i wyłącznie jak najbardziej 5 przybijam, daję żółwika i to mi się podoba, bo to jest serial Marvel, według mnie przynajmniej, od dawna, jeżeli chodzi o animację, przegrywał z DC. Naprawdę. DC nie robiło super świetnych filmów aktorskich, ale jeżeli chodziło o animację, to było po prostu cudownie. A w tym momencie tutaj było wiele oczekiwań, bo zastanawialiśmy się, czy będzie ta sama kreska, czy to rzeczywiście będzie fabularnie nawiązanie, czy to, czy tamto. No i okazało się, że Marvel stanął na wysokości zadania. Powiem więcej, 4 odcinki, które tutaj się pojawiają, no bo oczywiście to jest miniserial,
Tutaj nie ma zbyt wiele odcinków. W ogóle odcinek, historia finałowa to są 3 odcinki, więc rzeczywiście dosyć zacnie, dosyć poważnie. I tutaj muszę powiedzieć, kreska jest tak. Jeżeli widziałeś to, co było w latach 90., to jest dokładnie tak samo. No oczywiście jest to troszeczkę bardziej wyrafinowane, ale cały czas ta sama jest zasadność. To nie jest 3D, to jest zwykłe fajne 2D i to mi się jak najbardziej podoba. Marvel pokazał, że nie jest źle, damy radę, potrafimy zrobić świetne kino. Postacie są zbudowane genialnie, naprawdę genialnie, no bo jest cały czas oczywiście jeden z naszych ulubionych, niedługo w kinach, w filmie aktorskim, co prawda pojawi się Rosomach, jak to woli, albo Wolverine, Logan, różnie o nim mówią. No i oczywiście ta jego miłość do Jean Grey i tak dalej. Jest bestia, zresztą tutaj dokładnie widzisz na plakacie jest sztormówka. Gambit. On jest bardzo złożoną postacią. Ja nie spodziewałem się, że jego aż w taki intrygujący sposób ukażą, bo jak dla mnie no Gambit to był taki hulaj dusza piekła nie ma, nic mnie to nie interesuje, lud totalny w ogóle, a dziś tam się bije, bije się i w ogóle, dzisiaj się bije, jutro się napije piwka, a pojutrze po prostu wsiądę na motor do auta i gdzieś tam sobie śmignę. A tutaj się okazuje, że Gambit ma drugie dno i jak najbardziej jestem zadowolony z tego. Zresztą słyszysz, że mówię o tym i nie ma takich rzeczy, które mi się nie podobają. Bo smaczków jest mnóstwo. Już nie będę przytaczał tego, że na przykład na motorze Kapitana Ameryki jest rejestracja, która się odnosi do daty pojawienia się po raz pierwszy w komiksach Rogue i tak dalej, ale tego jest po prostu tyle. Tych wszystkich smaczków jest całe mnóstwo. Ja tylko kilka przedstawiam, bo pewnie mógłbym tutaj siedzieć 3 dni i też bym wszystkich nie opowiedział, wszystkich bym też nie ogarnął, ale rzeczywiście muszę powiedzieć, że ten serial bardzo mi się podoba i już czekam, bo będzie. W tym momencie jest już potwierdzony. Co prawda niestety nie ma daty, kiedy drugi sezon X-Menów się pojawi, ale jest już potwierdzony. Tym bardziej, że no, co tu dużo mówić. Fabularnie, dokładnie. Wąski by teraz się przydał i Siara, który mówi o kurze złoszącej złote jajka. Fabularnie również jest tak, że drugi sezon będzie, bo nie wszystko jest oczywiście wyjaśnione, nie wszystkie informacje są przekazane. Jest wiele, albo bardzo wiele zaskoczeń. Naprawdę to jest rzecz ważna. Dodatkowo pewni główni bohaterowie odłożą łyżkę, czyli jak to mawiał Siara, czyli po prostu umrą. To jest zaskoczeń i mnóstwo. Nie powiem kto, ale bądź przygotowany na wszystko. Bo jeżeli o czymś myślisz, to tak tutaj może się stać. Oczywiście pojawiają się, jak już mówiłem wcześniej, nasi starzy, dobrze znajomy, czyli Trask, bo musiał się pojawić. Tak patrzę, co tutaj jeszcze było. I rzeczywiście warto obejrzeć. Ja nie mogę powiedzieć nic innego, jak tylko i wyłącznie polecić tenże serial. Na Filmwebie jest, jak chcesz, możesz sprawdzić moja ocena, ale odcinki 4, czyli 3 odcinki finałowe i 1, nie będę zdradzał który, to są jak dla mnie najlepsze, naprawdę najlepsze, jakie widziałem. I przekornie powiem, no bo wiadomo, że X-Menów tych starych widziałem dawno temu, ale specjalnie odświeżę sobie tamte sezony i zobaczę, jak to się je. Co prawda mój syn, kiedy zobaczył, że oglądam, mówi, to mogę obejrzeć z tobą. Po obejrzeniu 2 odcinków stwierdziłem, chyba jednak może niekoniecznie to jest serial dla 7-latka. Nie jest, uwierz mi, nie jest. Można oczywiście pokazać dzieciakom, ale jak dla mnie każda animacja, która jest brutalna, w której się leje krew, a jak najbardziej to tutaj ma miejsce, w której postacie giną. Nie chodzi mi oczywiście tylko o strażników, czy tam sentineli, jak zwał to zwał. To niekoniecznie jest dla 7-latka. A poza tym, ja jestem jedną z tych osób, która się wychowała na X-Menach z lat 90., więc to do mnie między innymi twórcy kierowali ten serial. 27 lat, rzeczywiście 27 lat minęło i nawet aktor, który się głosowo wciela Wolverina, mówił, nie, ja nie chcę, bo w ogóle ja się postarzałem, to 27 lat, głos jest już trochę niższy, już rzeczywiście nie pasuje, ale twórcy mu mówili, słuchaj stary, w porządku, minęło 27 lat, tu też rzeczywiście trochę czasu minęło, więc jak najbardziej możesz być, nie ma problemu i zapraszamy Cię bardzo serdecznie. Nawet aktorka, która wcielała się w rolę Jubilee chciała, ale mówi, nie ma sensu, bo to się już rzeczywiście nie da, ale weźcie jakąś Azjatkę, to będzie wszystko rzeczywiście współgrało, także jak najbardziej jest to zrobione dobrze. Serial obejrzyj, jeżeli lubisz X-Menów, jeżeli to jest to, co Tygryski lubią najbardziej, obejrzyj, oczywiście, że tak. Miej w pamięci, że za
No domyślam się, że pewnie za jakiś rok dopiero drugi sezon zobaczymy. Chciałbym, żeby było wcześniej, żeby było szybciej, bo akurat w przypadku produkcji Marvela, tak, filmowo ostatnio jest beznadziejnie, ale akurat serialowo chyba się odbijają od dna, bo rzeczywiście zarówno chociażby Loki jest dobrym serialem, no a X-Men 97 oczywiście, że tak, to jest produkcja, którą muszę Tobie polecić. A tutaj na tej liście masz dużo więcej komiksowych recenzji.